No i ostatnich paru zdań. Też zacząłem od początku o tym, że ta propozycja z twojej strony, żeby do właśnie takiego monologu, czy też opowieści, jak ty to nazywałeś, prawda? Że dla mnie w jakimś sensie był w niej coś, taki element szokującego, dlatego że to w tym samym czasie mniej więcej, w tych samych latach miałem te propozycje różne, to znaczy w tej takiej długiej spowiedzi w wersji książkowej z paru wydawnictw, prawda. Poza tym moje dzieci zainteresowały się nagle i zaczęły rejestrować i pomyślałem sobie, że to jest też signum temporum, czyli raczej memento mori w jakimś sensie. To znaczy, że to jest taki moment, w którym się powinno to zrobić, bo później będzie za późno. Ja kiedyś w czasach w więzieniu byłem bardzo pod wpływem paru książek, szczególnie jednej książki Malcolma Laurego Pod wulkanem. Tam jest taka postać, to zdanie, które mi już utkwiło wówczas, byłem bardzo młodym człowiekiem jeszcze w pamięci. Huk, to jest młodszy brat El Consulo, głównego bohatera tej powieści. I tam pamiętam taki leitmotyw, pojawiało się zdanie: mam 27 lat i już wiem, że nie jestem taki wspaniały. No, ja mam o 50 lat więcej niż miał Huk w tej powieści, prawda? I ja wiem, że tak powiem, że po pierwsze właśnie mam świadomość ograniczeń tego, co mogłem, co zrobiłem i źródło takiej pewnej melancholii z tym związanej i świadomość tego, że no, zapewne niewiele, chociaż nie wiem, jak długo żyć będę w stanie jeszcze zrobić. To, czym zajmuję się, można powiedzieć teraz, to w ramach instytucji, którą kieruję, chciałbym stworzyć, to już jakoś istnieje, ale znacznie bardziej rozbudować, żeby to było takie miejsce żywej debaty, można powiedzieć, refleksji, to znaczy zarówno politycznej, społecznej, jak i politycznej, żeby to było miejsce, które będzie promieniowało i będzie wpływało na sposób pomyślenia o życiu zbiorowym Polaków. Znajdujemy się wtedy, kiedy rozmawiamy w momencie krytycznym, w którym o przyszłości trudno jest dzisiaj powiedzieć, po bardzo udanych 25 latach, prawda, nadeszły dni znacznie bardziej niepewne i które są źródłem smutku. Więc to jest, można powiedzieć, ostatni etap, jak na razie, tego mojego zaangażowania i próby jakiegoś wpływania na rzeczywistość w granicach, w ramach możliwości, które są mi dane.